Wiek XVI w literaturze. Złoty wiek w literaturze. Jak można go najkrócej określić? Właściwie wiek XVI to jest wiek dynastii Jagiellońskiej. Kończy się wraz ze śmiercią Anny Jagiellonki. I teraz jak ten czas najlepiej, najkrócej scharakteryzować? Myślę, że warto wydobyć dwa główne zjawiska. Pierwsze to dynamika zmian. Ogromna w porównaniu z tym, co przez poprzednie 5 stuleci w literaturze średniowiecza się działo. A druga rzecz to różnorodność. Różnorodność literatury, postaw, różnorodność gatunków i nurtów. Jeśli byśmy zaczęli od kwestii pierwszej, czyli dynamiki rozwoju literatury, to trzeba koniecznie powiedzieć o drukarstwie, ponieważ ta zmiana, może nie nagła, nie raptowna, ale ogromna zmiana, która dokonuje się w XVI stuleciu, to jest między innymi efekt czarnej sztuki, drukarstwa, które do Polski wchodzi z końcem wieku XV, ale rozwija się właśnie w wieku XVI. I myślę, że dla nas ważne może być takie zestawienie. Kiedy w początkach XVI wieku na tron wstępował Zygmunt I, to drukarnie wypuściły raptem 20 tytułów. Dodajmy, wszystkie w języku łacińskim. Natomiast w roku 1596, gdy wiek XVI zmierza do kresu, kiedy umiera Anna Jagiellonka, ostatnia odrość z jagiellońskiego drzewa, to tytułów z różnych drukarni wychodzi prawie 100. Dodajmy do tego jeszcze jedną zmianę. Kiedy na początku wieku wydrukowano tych 20 tytułów różnych druków, to wszystkie one były drukami łacińskimi. Natomiast u schyłku wieku mamy do czynienia z równowagą. Połowa to druki polskie, druga łacińskie, niemieckie, ruskie, żydowskie, a zatem już w tym momencie dostrzegamy działanie tego drugiego zjawiska, różnorodności. Dynamika i różnorodność. Myślę, że to są te dwa znaczące pojęcia, które warto będzie co jakiś czas przypominać. Jeśli mówimy o tej zmianie, wspomniałam, że druków polskich przyrasta, bo też zmienia się sytuacja polszczyzny. I właśnie wiek XVI w naszej literaturze to jest przejście od polszczyzny jako języka pomocniczego literatury, dlatego że polszczyzny używano przede wszystkim wobec tych odbiorców, którzy nie dysponowali umiejętnością pisania, czytania, nie znali łaciny, a jednocześnie chciano przekazać im ważne treści. Wykorzystywano wiersz polski, wykorzystywano kazania w nauce kościelnej. Polszczyzna jednak wciąż była językiem pomocniczym. To właśnie zmienia się w wieku XVI. Polszczyzna nie tylko aspiruje do stania się językiem literackim, ale staje się językiem literackim. Ta zmiana też nie zachodzi raptownie, ale można powiedzieć, że w połowie stulecia wszystko już wiadomo. Zaś od połowy XVI stulecia właściwie polszczyzna staje się głównym językiem przekazu artystycznego. Łacina oczywiście pozostaje językiem nauki, językiem dysputy naukowej, ale w literaturze polszczyzna zaznacza się coraz wyraźniej. Myślę, że nie powinniśmy pominąć tu jeszcze jednej rzeczy. To jest kwestia zmian w technice poetyckiej. Jeśli przymierzyć, zestawić ze sobą Reja, to jego warsztat poetycki jest z natury średniowieczny. Natomiast warsztat poetycki Kochanowskiego to jest już warsztat humanisty renesansowego, kogoś, kto odbył
szkołę, terminował w szkole literatury antycznej. Można wręcz powiedzieć tak, kiedy pewna legenda literacka związana z pieśnią Czego chcesz od nas, Panie, pojawiła się u nas, odpowiadała stylowi myślenia, jaki w XVI wieku panował. Takiemu stylowi myślenia, według którego Kochanowski był naturalnym następcą Reja. Reja, który o sobie mówił, że jest rymarzem, podczas gdy o Kochanowskim trzeba powiedzieć z całą pewnością, to jest poeta. Ten wątek legendy literackiej, pieśni Czego chcesz od nas, Panie, chciałabym jeszcze pociągnąć, bowiem wedle tej legendy na jakimś zjeździe w sandomierskiej ziemi Mikołaj Rej po odczytaniu pieśni Czego chcesz od nas, Panie, miał powiedzieć: temu w naukach danek przed sobą dawam i pieśń bogini słowiańskiej przyznawam. A zatem to jest jakby przekazanie berła poetyckiego. Oczywiście mamy świadomość, to legenda, ale jednocześnie legenda, która zjawisko ważne w poezji renesansowej zaznacza, czyli wielką poezję Kochanowskiego. Z tym, że pamiętać musimy, Kochanowski jest poetą dwujęzycznym. My znamy dzisiaj głównie jego twórczość w języku polskim, natomiast Kochanowski uprawia twórczość łacińską. Jeśli zatem obserwować wiek XVI, to moglibyśmy powiedzieć tak: do lat 40. XVI wieku dominuje twórczość łacińska, uprawiana najpierw przez autorów obcych, potem przez Polaków, takich jak Andrzej Krzycki, Klemens Janicjusz, czy też Jan z Wiślicy, Mikołaj Husowczyk. Lata 50., 60. to jest stopniowe przełamywanie się w kierunku polszczyzny. I od tych lat polszczyzna staje się językiem literatury. Jan Kochanowski to, jak wspomniałam, poeta dwóch języków, ale kiedy o pokolenie młodszy od Kochanowskiego Mikołaj Sęp-Szarzyński umiera w latach 80., na początku lat 80. XVI wieku, to możemy powiedzieć wyraźnie: to jest poeta, w którego twórczości, znanej nam dzisiaj twórczości, dominuje język polski. To także ważna zmiana i ta dynamiczna zmiana, która w ciągu XVI wieku, w ciągu jednego stulecia zaszła w naszej literaturze. Warto też nie zapominać o różnorodności. Wyznaczam ją jako jedno z tych zjawisk, które definiują literaturę XVI wieku, literaturę Złotego wieku. To jest różnorodność, która polega na tym, że współistnieją ze sobą stale dwa nurty. Nurt literatury czerpiącej z tradycji antycznej, literatury humanistycznej, i nurt literatury popularnej, literatury czerpiącej z tradycji średniowiecznej, do tego systemu gatunków i tego systemu myślenia, nawet czasem warsztatu nawiązujących. Te dwa nurty, elitarny i popularne, czasami stykają się ze sobą, ale co ciekawe, jeżeli obserwujemy na przykład dzieje drukarstwa, to zauważymy, że w roku 1533, w tym samym roku, wychodzą dwa tak odmienne od siebie dzieła. To jest Farsalia Lukana i w tej samej oficynie Macieja Scharfenbergera wychodzi w tym samym 1533 roku kolejne wydanie traktatu Mateusza z Krakowa, Ars Moriendi, czyli Sztuki dobrego umierania. Tekstu, który ma swoje korzenie w wieku XV. Odbijany był jeszcze w książkach drzeworytowych, a teraz w XVI wieku tłoczony jest wciąż. Wciąż jest przedmiotem zainteresowania czytelników. To między innymi pokazuje różnorodność, wielonurtowość literatury, tę różnorodność, którą, jak sądzę, łatwo będzie także nam zauważyć w takim zjawisku, jak to, że kronika
gatunek właściwie średniowieczny. W XVI wieku pojawia się w dwóch odsłonach. Kroniki w wydaniu humanistycznym, takiego produktu eksportowego. I taką jest na przykład kronika Marcina Kromera, napisana znakomitą, cycerońską, humanistyczną łaciną. I z drugiej strony kronika, o której wspomniałam, kronika Wszystkiego Świata Marcina Bielskiego z 1551 roku. Oprócz tej różnorodności i stykania się ze sobą nurtu elitarnego i popularnego, myślę, że warto także wspomnieć, nie zapominać o tym, że w literaturze XVI wieku różnorodne są postawy, nawet postawy wobec ojczyzny, ponieważ wystarczy znów powołać się na dwóch autorów, by tę różnorodność zobaczyć. To jest Frycz Modrzewski i jego traktat publikowany poza Polską, w Bazylei, częściowo w Polsce, tylko 3 księgi wyszły i przetłumaczony w latach 70. XVI wieku na język polski, czyli rozważania o poprawie Rzeczpospolitej. To jest druk ważny, ponieważ wskazuje na charakter Kościoła. Modrzewski postuluje powstanie Kościoła Narodowego, który godziłby spory różnych wyznań. Ma świadomość spierania się, polemik wyznaniowych. To także ta renesansowa różnorodność. Ale mówi o Kościele republikańskim, tak moglibyśmy go określić, i demokratycznym. Na czym ta demokratyczna strona Kościoła miałaby polegać? Według Modrzewskiego i biskupi, i papież powinni wybierani być przez elektorów z różnych stanów społecznych, a więc nie jedynie przez duchowieństwo. To zatem jedna z płaszczyzn tej różnorodności. Druga to traktaty Stanisława Orzechowskiego, przede wszystkim Quincunx i Policyja Królestwa Polskiego, w którym Orzechowski przeprowadza swoją ideę Rzeczpospolitej jako państwa teokratycznego. To chyba kondensacja renesansowej różnorodności.